Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 15 października 2024 roku, godzina 9:36. Od ostatniego czasu, jak nagrałem dłuższy film, troszkę zmieniło się w mojej instalacji fotowoltaicznej i chciałem pokrótce dzisiaj pokazać Wam, jak to wygląda na ten moment. A więc przejdźmy sobie stopniowo na drugi obiektyw. Żebym mógł opowiedzieć Wam trochę, co zmieniło się w mojej instalacji fotowoltaicznej. Ci, co śledzą częściowo mój kanał i shorty, które dodaję, na pewno już wiedzą, o co chodzi, ale poza tymi shortami zmieniło się również trochę innych rzeczy. A więc, jak już wiecie, tu mamy moją pierwszą fotowoltaikę nad pieskiem Rambo i tu mamy 3 kWp energii. Tutaj drugi kojec nad kajtkiem, również 3 kWp energii. U góry fotowoltaika na dachu stodoły 3,6 kWp. Tutaj tafla 1,8 kWp. Tu instalacja 1 kWp. I drodzy widzowie, właśnie ostatnio doszła kolejna instalacja i idziemy ją teraz zobaczyć. Oczywiście powiem od razu, że nie jest ona jeszcze skończona, ponieważ mam inne zajęcia aktualnie. I tu instalacja drewutnia fotowoltaiczna. Na niej mamy 4,9 kWp energii. Są to panele w ilości 12 sztuk, każdy po 410 W w piku. Tak ona wygląda. Tak jak mówię, nie jest ona jeszcze skończona. Wymaga jeszcze wzmocnienia. Na spód tu pójdą palety i oczywiście zostanie poukładane drewno pod nią. Kąt nachylenia tego daszku względem wschodu, który jest aktualnie za nami, to projektowe 5 stopni. Natomiast chyba wyszło może troszkę więcej. Nie mierzyłem tego dokładnie, natomiast na projekcie uwzględniłem 5 stopni i tak to właśnie wygląda. Wiata jest skierowana pochyłem na wschód. Wschód jest tam. Słońce w tym momencie jest gdzieś w tamtym punkcie. Dzisiaj niebo, jak widzicie, zachmurzone bardzo mocno. Tak wygląda przewód od podłączenia tych paneli. Oczywiście wszystkie panele tej wiatki podłączone są szeregowo albo połączone są szeregowo i podłączone do jednego z moich falowników. Przewód podłączeniowy schodzi tu po tym słupku i tu jest przekopany rowek na jakieś pół metra, może nawet głębiej, i jak widzicie, tu peszel idzie po murze i wchodzi w ścianę. Otwór został wywiercony, przewód wprowadzony i dalej podłączenie już do falownika przewodem. Podłączyłem to przewodem 6 mm², żeby zmniejszyć spadki napięcia. Mogłem wykorzystać jak najbardziej 4 mm², ponieważ panele są połączone tutaj szeregowo, więc zwiększamy napięcie. Prąd zostaje cały czas ten sam.
prąd maksymalny, jaki one mogą tam z siebie wyłuskać, to chyba w piku jest 13 amper bodajże. Także 4 mm² spokojnie taki prąd zniesie. I teraz tak. Wcześniej moja instalacja miała 12,4 kWp energii. Musiałem dokonać pewnych zmian, jeżeli chodzi o podłączenia tu tych paneli fotowoltaicznych. I wcześniej miałem to podłączone tak, jeszcze jak nie było wiaty, że ta wiatka była podłączona do pierwszego, albo raczej była podłączona do jednego falownika, druga wiatka była podłączona do drugiego falownika, panele fotowoltaiczne na dachu do trzeciego falownika i tamte panele i te panele od strony wschodniej, dwa, które są tam za murem, były podłączone do regulatora MPPT. W tym momencie konfiguracja podłączenia wygląda następująco. 6 paneli, czyli inaczej, cały ten kojec paneli, czyli 6 paneli plus 4 panele z tego końca są podłączone pod jeden falownik. Panele, które są na dachu, podłączone są do drugiego falownika. I panele, które są na wiatce na drewutni, są podłączone do trzeciego falownika. Wszystkie z tych stringów są połączone ze sobą, albo inaczej, wszystkie panele w każdym z tych stringów są połączone ze sobą szeregowo. Czyli w każdym ze stringów zwiększamy napięcie, prąd pozostawiamy na prądzie nominalnym każdego panela. I teraz dalej. To, co jest tutaj i to, co jest tam za ścianą na wschód skierowane, nadal podłączone jest do regulatora MPPT, natomiast dwa panele z tego końca, górne dwa panele z tego końca, zostały również wprowadzone do regulatora MPPT. I to jest właśnie finalne podłączenie paneli w tym momencie, na tą chwilę. Możecie mi też w komentarzu dać znać, czy połączenie szeregowe ze sobą tych paneli i 4 z tych paneli jest prawidłowym rozwiązaniem, czy w ten sposób niczego nie uszkodzę tutaj. Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że nie ma to żadnego problemu, ponieważ dwa te stringi, poza tym, że są oddalone od siebie o jakąś tam odległość, są skierowane mniej więcej pod tym samym kątem w stosunku do Słońca i w tym samym kierunku do Słońca. I jest to kierunek południowy. Ale jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu. I teraz, jakby to zreasumować, to dodam jeszcze, że pierwszy falownik z moich inwerterów przyjmuje sumarycznie. Tu mamy 6 paneli po 500 watopik i 4 stąd po 500 watopik. Czyli mamy tutaj pierwszy falownik 5 kWp. Drugi falownik czerpie z instalacji na dachu i tam mamy 3,6 kWp. Trzeci falownik czerpie z instalacji na drewutni i tam mamy zainstalowane 4,9 kWp. I regulator dodatkowo dostarcza nam energię z dwóch paneli nad końcem kajtka i z nich mamy nominalnie 1 kWp. Dodatkowo tutaj ta tafla paneli skierowana pod dosyć dużym kątem na stronę południową 1,8 kWp i jeszcze tafla paneli, dwóch paneli, które są na ścianie wschodniej i tam mamy 1,8 kWp, czyli jakby sumując
to, co regulator MPPT potrafi przyjąć do siebie, to jest to 3,8 kWp. I z ciekawości również mogę powiedzieć, że regulator, który mam słoneczny MPPT firmy AppEver, to 3800 już przekracza jego książkowe parametry mocowe, ponieważ nominalnie on mógłby przyjąć, może przyjąć z fotowoltaiki, powinno być do niego podłączone maksymalnie 3750 W w panelach. Napięcia nie przekroczyłem, ponieważ panele do regulatora są sparowane po 2 sztuki, czyli do regulatora napięcie wchodzi w granicach 90 V. VOC tak zwane, otwarte, kiedy panele nie są podłączone do żadnego obciążenia. W komentarzu oczywiście też możecie mi napisać, czy to podłączenie tak dużej ilości paneli do tego regulatora nie spowoduje jego uszkodzenia. Ja o tym przekonam się w czasie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Także tak w tym momencie wygląda podłączenie mojej instalacji fotowoltaicznej. Jak widzicie, jeszcze raz dodam, dzisiaj dzień jest taki, szału jeżeli chodzi o pogodę i o słońce nie ma. Mamy dużo światła rozproszonego. Słońce nigdzie się przez chmury nie przebija. Dzień jest dość widny. Godzina jest w tym momencie jeszcze raz 9:48, 15 października 2024 roku i zobaczmy może, jak pracuje ta moja instalacja fotowoltaiczna w taki dzień jak dzisiaj. Ja do tego celu wyciągnę telefon i proszę bardzo, tu możemy zacząć od pogody. Na dzisiaj pogoda zachmurzone niebo, słońce dzisiaj gdzieś się pewnie przebije o którejś godzinie i trochę energii nam dostarczy. Natomiast parametry pracy instalacji wyglądają następująco. Lecimy oczywiście jeszcze z magazynu. Dzisiaj panele wyprodukowały już 1 kWh, już aż 1 kWh. Dom zużył prawie 2 kWh, warsztat 1,5 kWh. Delikatnie musieliśmy się zapożyczyć z sieci na warsztat, ponieważ falowniki z warsztatu są też przez taki zdalnie sterowany włącznik nadprądowy, że tak powiem, zasilane awaryjnie. W razie gdyby miało nastąpić wyłączenie prądu, sieci użyjemy jako takiego naszego agregatu i w magazynie mamy -4 kWh. A jeżeli chodzi o parametry pracy instalacji w taką pogodę jak dzisiaj, to mamy tutaj 540, 556 W produkcji, 560 W produkcji, a zużycie 626 W. Napięcie w magazynie na tę chwilę 48,3,4 V. Jakieś tam obciążenia się pojawiają. Możemy jeszcze przejść do poszczególnych stringów w mojej instalacji. Dla przykładu dzienną produkcję możemy zweryfikować. L1 dziennej produkcji to jest właśnie wiatka fotowoltaiczna i ona wyprodukowała dla nas już prawie 0,4 kWh energii. Falownik L2, czyli to jest tafla paneli tam na dachu stodoły, wyprodukowało dla nas 0,1 kWh. L3, czyli to jest sumarycznie 6 paneli stąd i 4 panele z tego końca, dolne 4 panele i mamy tutaj 0,3 kWh i regulator AppEver również pokazuje tu 0,3 kWh. Także dzisiaj wyprodukowało dla nas z fotowoltaiki dotychczas 1,1 kWh, a tu możecie sobie chwilowe uzyski zweryfikować. I PVL1, jak widzicie, 340 W i to jest
ta drewutnia za stodołą prawie 5 kWp, 4,9 kWp dokładnie. L2, czyli panele na dachu stodoły. PV daje nam tutaj 50 W. L3, czyli dwa kojce piesków, 200 W. I EPWR regulator, tu mamy 160 W. Także jak widzicie, na tą chwilę jak na razie wiatka za stodołą daje tu najlepsze uzyski. Może to jest spowodowane tym, że panele są nowe, a może spowodowane to jest tym, że ustawienie jest takie jakie jest, czyli kąt mało odbiegający od poziomu, czyli te 5 stopni, i światło rozproszone na ten daszek bardzo dobrze trafia. Co jeszcze tu możemy dodać, jeżeli chodzi o tą instalację fotowoltaiczną? Myślę, że uwiecznimy na tym filmie stan licznika aktualny. Oczywiście nie będę tu ukrywał, pobieraliśmy prąd z sieci, to jest zupełnie normalne, były bardzo słabe dni, magazyn niestety jest kwasowo-ołowiowy i nie ma nieograniczonej pojemności. Jest w nim gromadzone tylko 15-16. 15, można przyjąć, że w sumie 16 kWh energii. To tak naprawdę wystarcza w sumie tylko na jeden cały dzień pracy, jeżeli oczywiście ten magazyn jest poprawnie naładowany. A stan licznika, jak widzicie, jest taki: 53 855 kWh energii. I jak widzicie, jak na razie tarcza tu stoi, nie rusza się, ale tak jak mówię, używaliśmy energii elektrycznej, ponieważ dni były ostatnio słabe, tej energii z fotowoltaiki nie było tak dużo i trzeba było się po prostu tą energią wspomóc. Teraz na koniec jeszcze chciałem dodać, że dotarło do mnie to, że magazyn kwasowo-ołowiowy jest dobry, natomiast w dni, kiedy tego słońca jest sporo, czyli inaczej mówiąc, tak od wiosny do początku, powiedzmy jesieni, końcówki lata. Wtedy, kiedy te dni są dość długie i tego słońca jest naprawdę dużo. Ten magazyn jest się w stanie jak najbardziej dobrze naładować, ustabilizować tą chemię wewnątrz i jak najbardziej możemy później tę energię czerpać z niego. Natomiast widzę, że teraz, kiedy tego słońca jest mało, mimo że instalacja fotowoltaiczna, którą aktualnie posiadam, ma już 17,3 kWp energii i kiedy to słońce by wyszło, ona jest naprawdę z siebie dać bardzo dużo energii, ja niestety tej energii nie mogę przyjąć. Nie mogę przyjąć, ponieważ ogranicza mnie w tym momencie szybkość ładowania magazynu. Nie jego pojemność, szybkość. Bo tak naprawdę, gdybym miał magazyn litowy w jakiejkolwiek technologii, to jestem w stanie go naładować tak naprawdę w maksymalnie 2 godziny. W 2 godziny. O tej pojemności, którą mam, to jest maks 2 godziny przy odpowiednich warunkach słońca. Co no powiedzmy, że praktycznie zdarza się bardzo często. Czyli zakładam, że w 90% przypadków będę w stanie naładować magazyn, albo raczej będę w stanie mieć codziennie taki moment, że mógłbym ten magazyn naładować. I właśnie tutaj dążę do tego, że ogranicza mnie w tym momencie magazyn energii i chyba dojrzałem do takiej decyzji, że będę chciał po prostu wymienić ten mój magazyn energii na magazyn energii popularny LFP. I
właśnie zastanawiam się nad tym, czy skorzystać z gotowego rozwiązania, przez co rozumiem szafę rakową i takie poszczególne moduły wkładane, czy może jednak lepiej skorzystać z tańszej wersji i zakupić oddzielnie ogniwa, BMS i zbudować po prostu taki magazyn samodzielnie, tak zwany DIY, do it yourself. Też możecie pisać w komentarzu, co jest lepszą opcją dla mnie. Myślę, że czas na to znajdę, ponieważ interesuję się tym. Z połączeniem raczej też problemów w moim przypadku nie powinno być. Zresztą w internecie jest sporo materiałów związanych z tym, żeby taki magazyn właśnie samodzielnie zrealizować. No i właściwie tym optymistycznym akcentem, tym moim całym wywodem możemy zakończyć to wideo. Ja zapraszam oczywiście na koniec do lajkowania mojego materiału i innych moich materiałów i oczywiście do subskrypcji, a przycisk do subskrypcji znajdziecie, mili Państwo, tutaj na dole pod filmem. Subskrybuj. Zachęcam bardzo gorąco, bo zawsze coś jest u mnie do nakręcenia, żeby Wam pokazać ciekawego. Ostatnio nie miałem za dużo czasu, ponieważ byłem dość mocno zaabsorbowany pracą. Natomiast myślę, że powoli będzie się to zmieniać. Także dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Cześć i czołem.